Pasja w życiu człowieka to głęboka, intensywna emocjonalnie motywacja do robienia czegoś, co sprawia nam satysfakcję. Pozwala doskonalić się w dziedzinie, którą lubimy, wyznaczać cele i je osiągać. Mam na imię Paweł, mam niemal 47 lat, a to jest moja historia. Check that out. Thank you. Good stuff, Jax. Thanks. Nakręcony w 1986 roku film Krwawy Sport przeleżał na półkach 2 lata. Do polskich kin dotarł jeszcze później, bo w 1990 roku miałem wtedy 13 lat. Z kilku powodów stał się dziełem kultowym. Po pierwsze, zawierał wiele niezapomnianych scen walki i treningów i mimo prostolinijnej fabuły był wciągający. Należy też wspomnieć wyjątkową muzykę Paula Herzoga. Po drugie, główną rolę zagrał mało wtedy znany Jean-Claude Van Damme, który swoimi umiejętnościami i charyzmą przyciągnął uwagę miłośników filmów akcji. I po trzecie, na mnie największe wrażenie zrobił Bolo Yang, którego wcześniej widziałem już w słynnym Wejściu Smoka z legendarnym Bruce'em Lee. Bolo miał imponującą budowę ciała, umiejętności, stał się ikoną kina akcji i sztuk walki. Zacząłem wtedy marzyć, że pewnego dnia spotkam go osobiście. Dzieciństwo. Czas beztroski, radości, odkrywania świata, nie martwienia się o przyszłość. Któż z nas nie wspomina z nostalgią tego okresu? Również ja. To były piękne czasy. Nie byliśmy wtedy niewolnikami smartfonów. Mieliśmy pomysły na zabawy. Cieniem na okresie mojego dzieciństwa była choroba alkoholowa mojego ojca, więc wracając ze szkoły do domu, nigdy nie wiedziałem, czego się spodziewać. Zmarł w wieku 56 lat. Ja już byłem wtedy pełnoletni. W latach 80. i 90. mieliśmy tutaj 2 działające równocześnie kina: Hel i Tkacz. W tym budynku było kino Tkacz, gdzie spędzałem wiele godzin na seansach. I tutaj narodziła się moja filmowa pasja.
Mając 13 lat, siłą rzeczy rozpocząłem treningi karate. To był czas, kiedy o mieszanych sztukach walki w ogóle się nie słyszało. Tak czy inaczej, karate uczy szacunku, dyscypliny, a to kształtuje charakter. Fizycznie rozwijałem się doskonale i kiedy Van Damme robił swoje słynne szpagaty w filmie, ja robiłem je na sali ćwiczeń. Gdy on robił wysokie kopnięcia, ja próbowałem tego samego. Niestety po pewnym czasie przewlekłe problemy zdrowotne wyeliminowały mnie z ćwiczeń na długi czas. Już nigdy nie wróciłem na salę. Temat sterydów. Wiadomo, powszechnie używane w sporcie wyczynowym przez zawodowców, nie tylko w dyscyplinach takich jak kulturystyka, trójbój siłowy, strongman. Absolutnie nie zalecam używania sterydów. Ludzie, którzy trenują z pasją dla własnego zdrowia, dla lepszego wyglądu, powinni się ich wystrzegać. Dlatego unikam tego typu środków. Od zawsze. Jesteśmy tylko ludźmi. Czasem zdarzają się dni, że plan, który chcemy zrealizować podczas ćwiczeń, po prostu nie udaje się, nie wychodzi. Moim zdaniem nie ma co rozpaczać z tego powodu. Należy zawsze czekać na lepszy czas, na to, że nadejdzie lepszy dzień, będziemy mieli więcej energii i zrobimy to, co sobie zaplanowaliśmy. Będąc jeszcze nastolatkiem, polubiłem muzykę rockową. W pobliskim sklepiku z kasetami natrafiłem na album Cisza Budki Suflera oraz Podwójna twarz zespołu Cross. Oba te albumy łączyło jedno, mianowicie atomowy wokal pana Krzysztofa Cudowskiego. Uznałem, że chciałbym umieć śpiewać tak jak on. Rozpocząłem swoje próby ku zmartwieniu sąsiadów oczywiście. No i po jakimś czasie uznałem, że mogę iść do pobliskiego domu kultury. Tak więc zrobiłem. Poszedłem na miejsce. Pan instruktor poprosił o zaśpiewanie utworu a cappella, co wykonałem. Była chwila milczenia. Potem powiedział mi: no, właściwie to szukam kogoś do chóru, a ty do chóru raczej się nie nadajesz. Więc nie wiem, co można z tobą zrobić, ale przyjdź jutro, przynieś nuty jakiegoś utworu, zagramy, ty zaśpiewasz i zobaczymy, co dalej. To mnie zniechęciło i na drugi dzień, niestety albo stety dla polskiej estrady, nie pojawiłem się już na kolejnym przesłuchaniu. Jednakże to nie zakończyło mojej przygody ze śpiewaniem. Nie możemy już, nie mogę żyć sercem wprost. Wszystko jedno mi, jak każdy raz nowa noc. Tylko jeden raz. Pamiętasz,
tworzenie stron. Oczywiście spróbowałem zrobić stronę. Najpierw w języku polskim. Fani byli zadowoleni z tego, co zrobiłem. Ja byłem mniej zadowolony, ale z czasem postanowiłem, że zrobię stronę w języku angielskim dla fanów na całym świecie. Tak też się stało i taka strona powstała. Prosiłem różne osoby, które współpracowały kiedyś z Bolo, o wywiady. Wiele z tych osób, do których docierałem, godziło się. Ja wysyłałem pytania, oni przysyłali swoje odpowiedzi. Załączałem oczywiście do tych artykułów odpowiednie zdjęcia i tak strona z biegiem czasu rozrastała się. W roku 2009 skontaktował się ze mną organizator konwencji filmu i komiksu z zapytaniem, czy Bolo byłby zainteresowany udziałem w jego wydarzeniu. Oczywiście nie miałem żadnego kontaktu, ale miałem w tamtym czasie kontakt z producentem filmów Pazury Tygrysa, TC2000. Tym człowiekiem był Jal z Kanady, dzięki któremu powstało w swoim gatunku kilka niezapomnianych filmów. Zwróciłem się do Jalala, że jest taka oferta. On przekazał to bezpośrednio i po jakimś czasie zobaczyłem na stronie Movie Days, bo tak nazywała się ta konwencja, informację, że nowym gościem jest właśnie Bolo. Zapytałem Jalala, czy jest możliwość, żeby wspomniał o mnie do niego. Wydaje mi się, że Jalal obdarzył mnie zaufaniem. Wiedział, że mam dobre intencje i przekazał mi numer. Także pewnego dnia odważyłem się osobiście zadzwonić. Można sobie wyobrazić rozmowę dwóch facetów, którzy mówią łamanym angielskim, ale udało mi się porozumieć. Powiedziałem mu, że będę w Niemczech, czy jest możliwość spotkania się. On powiedział, że tak. Mniej więcej w tym samym czasie, prosząc o wywiad dla strony, poznałem aktora, kaskadera. Był to Tony DeLeon. Wystąpił on między innymi w takich filmach jak Prawdziwe kłamstwa z Arnoldem Schwarzeneggerem i Jamie Lee Curtis. Tony w tamtym czasie miał projekt filmowy o tytule Trigger Action. To mroczna historia handlu ludzkimi narządami. Policyjny thriller. Poprosił mnie wtedy, żebym przekazał ten scenariusz. Tak też uczyniłem. Oczywiście miałem okazję spotkać się ze Steviem, który także się tam pojawił. I to była dla nas duża przyjemność poznać się osobiście, bo wcześniej dłuższy czas ze sobą korespondowaliśmy. Doszło później do spotkania na zapleczu z Bolo. Zadawał sporo pytań. Pytał, czy zrobiłem tą stronę dla pieniędzy, czy po prostu z serca, jako fan. Oczywiście powiedziałem, na pewno nie dla pieniędzy. Po jakimś czasie zaprosił nas do hotelu, w którym był zakwaterowany. Razem ze Steviem udałem się tam i na miejscu już ku naszemu zaskoczeniu otrzymaliśmy ofertę reprezentowania Bolo w Europie.
Oczywiście bez zastanowienia przystaliśmy na tę propozycję. Podczas naszego spotkania w hotelu przekazałem scenariusz Trigger Reaction. Bolo wykazał zainteresowanie tym filmem. Niestety, jak to często bywa z różnymi projektami, film ten nigdy nie został zrealizowany. Z perspektywy czasu uważam, że zrobienie tej strony internetowej to był strzał w dziesiątkę, ponieważ doprowadziło to do serii okoliczności, o których nigdy bym nie pomyślał, że mogą się wydarzyć. Na początku roku 2010 wyszukałem w sieci, że w Szwajcarii będzie organizowane wydarzenie o nazwie Budo Gala. Organizatorzy mieli już na pokładzie taką gwiazdę jak Jean-Claude Van Damme, a więc uznałem to za punkt wyjściowy do tego, by złożyć ofertę. Zakomunikowałem im, że byłoby wspaniale, gdyby Bolo mógł dołączyć do ich wydarzenia. To byłoby takie wspólne spotkanie po latach, ponieważ zrobili 2 filmy, Krwawy Sport i Podwójne Uderzenie. Powiedziałem, że jestem pewien, że fani chcieliby ich zobaczyć razem na scenie. Po jakimś czasie otrzymałem odpowiedź, że mają zamiar to przedyskutować. I tak też się stało. Po kilku dniach wyrazili chęć negocjacji. W negocjacjach bardzo pomógł Stevie i po kilku tygodniach kontrakt został podpisany. Tak więc w maju dotarłem do Szwajcarii, gdzie byłem zakwaterowany w tym samym hotelu co Bolo i Van Damme. Razem jeździliśmy na próby do hali, w której to wydarzenie miało miejsce. Widzieliśmy wszystko od podstaw, widzieliśmy show. To była naprawdę fajna przygoda. No i Stevie i ja mieliśmy okazję ponownie się spotkać.
Natomiast rok 2012 przyniósł informację, że Tony został zaproszony na specjalne wydarzenie związane ze sztukami walki. Główną ideą było zebranie 4 aktorów z obsady Wyjścia Smoka, co nigdy wcześniej się nie udawało. Tym razem to się powiodło. Dzięki uporowi i wsparciu Tony'ego ja także otrzymałem zaproszenie. Moja obecność tam była niestety pod znakiem zapytania, ponieważ odmówiono mi wizy. Organizator wydarzenia stanął jednak na wysokości zadania. Poprosił o pomoc jednego ze znajomych polityków. Dzięki temu wsparciu przy drugim podejściu wizę otrzymałem i pierwszy raz w życiu wsiadłem do samolotu. Droga wiodła z Warszawy do Londynu, potem Los Angeles i wreszcie miejsce docelowe, czyli San Jose. Szczęśliwie doleciałem i tutaj, i jak widać na fotografii, znalazłem się wśród znanych gości. Niestety Robert Wall, John Saxon oraz Jim Kelly już odeszli. Oczywiście to nie jest tak, że lubię tylko kino akcji. Lubię też inne gatunki filmowe, takie jak komedie, dramaty, głębsze filmy z przesłaniem. Ale kino akcji dostarcza takiej czystej rozrywki, kiedy tego potrzebujemy. W roku 2016, przeglądając internet, natrafiłem na wywiad z młodym artystą sztuk walki i twórcą własnych projektów filmowych. Robił on je właściwie nie posiadając prawie żadnego budżetu. To przykuło moją uwagę. Aziz urodził się w Turcji, ale przebywał w Polsce, studiując i pracując oraz szukając swojej szansy na debiut ekranowy w naszym kraju. Postanowiłem się z nim skontaktować i pomóc mu w tej sprawie. Cóż, niewiele brakowało, a Aziz otrzymałby angaż do jednego z seriali kręconych w Polsce, ale ostatecznie nie udało się. Ale życie toczyło się dalej, a nasze koleżeństwo zamieniło się w prawdziwą przyjaźń. W końcu spotkaliśmy się osobiście, mieliśmy szansę porozmawiać o rzeczach, które nas interesują. Był pokaz w przedszkolu, do którego uczęszczała moja córka. W przedszkolu tym dyrektorem jest pani Beata, osoba bardzo kompetentna. Nie musiałem jej długo namawiać. Tak więc Aziz przybył do naszego miasta. Zrobiliśmy szybkie próby, no i doszło do występu. Ze względu bezpieczeństwa nie wszystko mógł on zaprezentować, ale i tak było to coś nowego dla dzieci. Dziś Aziz mieszka w Stanach Zjednoczonych. Cały czas jesteśmy w kontakcie. Przy okazji dodam, że Bolo powiedział o nim, że jest jak Jackie Chan. Myślę, że nie ma w tym dużej przesady. To również duży komplement dla Aziza.
Tworzenie grafiki i plakatów to również jedna z moich pasji. To forma wyrażania siebie i ciekawy sposób na eksplorację własnej kreatywności. To zajęcie działa na mnie bardzo relaksująco. Zaczynałem od tworzenia okładek dla płyt DVD. Z perspektywy czasu oceniam, że nie były to rzeczy najwyższych lotów, ale rozwijałem systematycznie swoje umiejętności i dziś powstają takie oto prace. Część z nich jest w sprzedaży, także jako nadruki na ubraniach. W 2019, tuż przed pandemią, pojawiła się szansa, by znowu spotkać się z Bolo i Steviem. Tym razem w Szkocji, w Edynburgu, była kolejna konwencja filmowa. Oczywiście, znając detale, ja i Stevie pojawiliśmy się w hotelu, gdzie był zakwaterowany. Mogliśmy się z nim spotkać prywatnie, porozmawiać o branży filmowej, powspominać. Ten years, Bolo. No tak. Yeah. We have an idea. Yes. Była to też okazja do spotkania kilku innych znanych twarzy, takich jak na przykład nieżyjący już Burt Young, znany z serii filmów o Rockim z Sylwestrem Stallone, oraz Mohamed Qissi, czyli złowrogi Dong Po z Kickboxera. Jeśli coś naprawdę lubicie, rozwijajcie swoje zainteresowania. Nieważne, czy to sport, muzyka, taniec, motoryzacja, czy cokolwiek innego. Rozwijajcie się, rozwijajcie swoje umiejętności, bo warto. Czy z upływem lat czegoś żałuję? Tak, oczywiście. Żałuję, że w młodości nie poświęciłem się treningom w taki sposób, by potencjalnie osiągnąć poziom wyczynowy i poznać smak sportowej rywalizacji. Teraz jest za późno i nic takiego już się nie wydarzy. Przeszłości nie można zmienić i nie ma sensu tracić czasu na jej rozpamiętywanie. Jesteśmy tu i teraz. I tak długo, jak trwamy, możemy mieć niezachwianą pasję jak stal.